Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Dobra. Widzę, że są dwie osoby. Bardzo proszę o potwierdzenie, czy słychać mnie. Jakiś komentarz. Mam nadzieję, że jest wszystko dobrze. Będę bardzo wdzięczny. Nie jestem tego pewien. Często mam problemy jakieś systemowe. Dzisiaj będę mówił o ważkim temacie, o migracji i to w kontekście oczywiście wyborów europejskich. Także zachęcam do pozostania. Witam widzów. Proszę bardzo o potwierdzenie, czy mnie dobrze słychać. Będę bardzo wdzięczny, jeśli można. Bardzo dzięki, Tomcio. Super, dziękuję uprzejmie. Dobra, spróbuję dzisiaj wykorzystać, nie wiem, czy mi się uda, mój taki do czytania. No, bałem się, że się może nie udać do czytania, a może się uda. Do czytania tego, lektorski program, ale no jak nie, to może jeszcze lupę będę próbował. Kto mnie nie zna, to mam problemy ze wzrokiem i muszę sobie jakoś radzić. Będziemy sobie jakoś radzić. Także no cóż, zobaczymy. OK. Dobrze widać, w porządku. Dobra, widzę, że jest parę osób. Witam serdecznie. Ja nazywam się Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro, na moim kolejnym live'ie. Te live'y będę chciał robić regularnie, już chyba drugi czy trzeci raz z rzędu robię w sobotę i tak mniej więcej około 20. Także serdecznie witam wszystkich. Zbliżają się eurowybory. Jest parę gorących tematów. Nie wiedziałem, na którym się skupić, no ale sobie to wyłączę tylko. No ale jednak uważam, że temat migracji jest w tym momencie jednym z najważniejszych, ponieważ moim zdaniem po prostu zagraża podstawom naszej cywilizacji, podstawą naszego życia, takiego jakim do tej pory znaliśmy. Ktoś tu się chyba pojawił. Flawiusz, pozdrawiam, witam serdecznie. Więc uważam, że warto się zająć tym tematem i jeszcze zerknę tylko. Dzięki za zdrowie, za życzenia. Więc ostatnio wydarzyło się parę niefajnych rzeczy, zwłaszcza jeden z polskich pograniczników, żołnierzy został dźgnięty nożem po prostu przez jednego z nachodźców. I wydaje mi się, że ten cały konflikt eskaluje. Sprawa jest dość dziwaczna, ponieważ my graniczymy z Ukrainą, z Białorusią, z Litwą, z Rosją na północy graniczymy, prawda? A próbują się przez naszą granicę przedostać uchodźcy tak zwani wojenni, którzy pochodzą z krajów zupełnie geograficznie odległych, prawda? Więc jest to oczywiście dziwaczne. No oczywiście nie jest też dziwaczne dla ludzi, którzy orientują się, czym jest hybrydowa. Przepraszam, nie będę ze względu na algorytmy używał pewnych stwierdzeń i sformułowań. Ja osobiście chciałem na początku powiedzieć, nie mam nic przeciwko temu, że ludzie się na świecie przemieszczają. Migracja zawsze była, przepraszam, ten kod jeszcze mi się burzy. Migracja zawsze była, zawsze istniała i Polacy są jednym z bardziej migrujących narodów na świecie. Chyba ciężko znaleźć takie miejsce na ziemi, gdzie by nie było Polaków, ale z tego co wiem, poza tym, czy czasami dowcipy na nasz temat się opowiada, to raczej nie jesteśmy nacją stwarzającą problemy. Raczej słyniemy z pracowitości, raczej słyniemy z solidności, no może też trochę, zwłaszcza w dawnych czasach, z pijaństwa, no ale trudno, no taka tradycja, każdy ma swoją tradycję, my mamy taką tradycję, jest to też jakiś powód do dumy może.
Jak dla kogo oczywiście, nie? Także nie mam nic przeciwko temu, że ludzie się przemieszczają. Nie mam nic przeciwko temu, że pewne nacje się mieszają. Pierwsza Rzeczpospolita słynęła z wielokulturowości i niesamowitej tolerancji. Jest to proces naturalny, ale właśnie pod warunkiem, że jest to proces naturalny. To, z czym mamy do czynienia teraz w Europie, nie ma nic wspólnego z naturalnością jakiegokolwiek procesu. Jest to świadome, celowe działanie pewnych grup. Z jednej strony grup interesu, z jednej strony naszych wschodnich sąsiadów, którzy próbują wykorzystać słabości po prostu systemu Unii Europejskiej do tego, żeby pokonać, osłabić Unię Europejską i generalnie cywilizację zachodnią, co mi się nie podoba przy całym moim krytycznym podejściu do Unii Europejskiej. Ale to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie nastąpiła ta właśnie słabość. Do lat 90. mniej więcej do Europy przybywali ludzie w mniejszych lub większych grupach z tamtych kręgów cywilizacyjnych. Do Niemiec Turcy przecież tam w latach 60. czy 70. do Francji z Algierii, no bo to kolonia była, prawda? I ci ludzie jakoś tak napływali i się stopniowo asymilowali, prawda? Mniej lub bardziej jakoś tam się asymilowali. Poza tym była robiona jakaś weryfikacja, czy ci ludzie tam będą pracować, czy mają jakieś wykształcenie, czy mają się z czego utrzymać. I to było w porządku, prawda? To było jak najbardziej w porządku. Natomiast od czasów Angeli Merkel, od roku 2015, otworzono szeroko drzwi dla ludzi, którzy nie chcą tu przyjeżdżać po to, żeby pracować. Chcą przyjeżdżać po to, żeby czerpać zyski z tego, co Europa wypracowała, czyli z socjalu. I to jednoznacznie mówią wprost. I z drugiej strony przyjeżdża grupa ludzi, która nie chce się asymilować i chce naszą cywilizację wysadzić w powietrze. I to wszystko nie miałoby miejsca, gdyby nie ludzie, którym na tym zależy. Od lat 90., od 93 roku, od traktatu z Maastricht, Unia Europejska zmieniła kierunek i idzie po prostu w stronę no, takiego nowoczesnego marksizmu, jak ja to mówię. I ci ludzie mają taką ideę fix, żeby wymieszać naszą cywilizację z inną cywilizacją, żeby zniszczyć tą konserwatywną, chrześcijańską Europę. Żeby na tym, co tu było, zbudować nowy, wspaniały świat według Huxleya albo według Spinellego, wszystko jedno. Kiedyś taki wywiad był chyba Żakowski rozmawiał z Agnieszką Holland i ona wprost powiedziała do Żakowskiego, do Jacka Żakowskiego, że czym więcej sprowadzimy tych ludzi do Europy, tym bardziej rozrzedzimy to i może w końcu to się zmieni, prawda? Więc są to ludzie, którzy z zasady mają taki zamiar. To jest celowe działanie. Właśnie po to, żeby osłabić. To jest ten sam powód, dla którego wprowadza się ideologię na wiele liter, które mają zniszczyć rodziny, nasze wartości, czyli podstawy naszej cywilizacji. Podstawy, na których zbudowana została Europa i podstawy, na których Europa osiągnęła największą potęgę w historii. Po prostu nie było chyba takiej drugiej cywilizacji, która by tak potężny system zbudowała i żeby tak rozwijała się. I to jeszcze było do I światowej, potem jeszcze chwilę po II, no ale od 1968 roku, tak jak rozmawialiśmy tu kiedyś z prezesem Korwinem, mniej więcej ten zwrot nastąpił bardzo wyraźnie. Tu jest też bardzo szeroki problem, to kiedyś Rafał Frąckiewicz o tym mówił, że pokolenie po II światowej, gdzie bardzo dużo mężczyzn zginęło, zawsze chodziło o Niemcy, nie miało ojców, nie miało pewnego systemu wartości właśnie i to są ci ludzie, którzy potem w 1968 roku przeprowadzili tą rewolucję całą kulturową i nie tylko, i seksualną, i każdą inną, generalnie lewicową rewolucję. Po prostu, ponieważ nie mieli właśnie, nie było mężczyzn, których no po prostu bardzo dużo wyginęło w Niemczech. No, zginęło 7 milionów mieszkańców, z tego pewnie większość mężczyźni. I w wielu tych kręgach powstały takie ruchy, które
właśnie zaczęły wprowadzać te chore i zawsze uważane za chore idee marksistowskie, socjalistyczne, one zaczęły dziać się po prostu rzeczywistością. No i my jesteśmy teraz tego ofiarami. Są też grupy po prostu przestępcze, które zarabiają na tym, że przerzuca się tych nachodźców do Europy. No po prostu biorą od nich. Ktoś to kiedyś zwrócił na to uwagę, że tak naprawdę Unia Europejska finansuje to wszystko i w pewnym sensie tak jest, ponieważ ci, którzy tu przyjeżdżają, często nie mają pieniędzy i muszą tym mafiom, które ich przerzucają do Europy, zapłacić. A często płacą z pomocy socjalnej, którą dostają od państw Unii Europejskiej. Więc de facto Unia Europejska jako instytucja finansuje mafię. I trudno się oprzeć wrażeniu, że jest to przypadek, prawda? I to jest bardzo poważny problem. Mówi się o tym, że trzeba coś zmienić, trzeba coś zrobić, ale ja nie bardzo wiem, co można by zrobić i co można by zmienić. Są miasta, Amsterdam, Londyn, w Irlandii są chyba takie miasta, gdzie ludność miejscowa, chrześcijanie stanowią mniejszość. Mniejszość po prostu. Mniejszość we własnym kraju, może jeszcze nie we własnym kraju, ale w poszczególnych miastach. Więc ja zadaję pytanie, co w takiej sytuacji można zrobić? Zapakować ich do pociągów na statki i wywieźć? Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której nagle zmienia się kierunek, myśl polityczna w Europie i zaczynamy tych ludzi odsyłać do krajów rodzimych? Co się dzieje na świecie? Co robią te kraje, z których oni przyszli? Czy oni się na to godzą? Ja sobie tego nie wyobrażam. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, że ich będzie coraz więcej. Będą ściągać swoje rodziny i my, że tak powiem, będziemy mieli coraz mniej do powiedzenia we własnych państwach. W Polsce jeszcze nie jest tak źle, no bo my jeszcze nie mamy tego problemu, ale może Donald Tusk aktualnie w tej konkretnej sprawie rzeczywiście się próbuje przeciwstawić, ale generalnie elity polityczne, tak zwane elity polityczne, które w Polsce rządzą, są za. Przypomnę, że Lewica, niektórzy posłowie w Europarlamencie Lewicy nie głosowali za tym paktem migracyjnym, ponieważ uważali, że on jest zbyt restrykcyjny dla tych migrantów. I są ludzie, którzy to popierają, wierzą w to, wierzą w tą ideę, że można tu zbudować jakąś wspólny lepszy świat. Zerknę, przepraszam, czy ktoś tutaj... Nie widzę żadnych pytań, no ale jeżeli macie coś, no to bardzo chętnie odpowiem, także bardzo proszę, zadawajcie. I teraz, no co z tym można zrobić? Pewnie niewiele można zrobić. Myślę, że należy coś robić. Trzeba próbować, trzeba to jakoś ograniczyć. I cóż, oczywiście kto mnie słucha, kto mnie śledzi, wie, że ja jestem z partii Nowa Nadzieja, czyli no Konfederacja i jednoznacznie jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej. W naszej partii są głosy podzielone. Więc oczywiście na zasadach przewidzianych w traktatach, czyli jestem za tym, żebyśmy wyszli zgodnie z przepisami, czyli tak jak weszliśmy, czyli na zasadzie referendum, więc, ale gdyby było referendum, to głosowałbym za wyjściem absolutnie z Unii Europejskiej, bo to nie Europa jak Europa stworzyła sobie problem, tylko instytucja Unii Europejskiej, która właśnie od 1993 roku się zmieniła, stworzyła ten problem sztucznie. Dlatego ja zachęcam, żeby dla ludzi, dla których ważne są nasze wartości, nasze tradycje, nasza historia, uważam, że warto podjąć walkę w kierunku, żeby ograniczyć straty, bo one już są duże i będą jeszcze większe, ale chodzi o to, żeby je ograniczyć. Nigdy nie wiadomo, jak się historia potoczy, natomiast myślę, że to jest czas, zwłaszcza dla nas, kiedy my jeszcze nie mamy takiego problemu jak Niemcy, Francuzi, Anglicy, Holendrzy, prawda, Włosi czy Hiszpanie. Jest jeszcze czas, żeby pewne kroki przedsięwziąć w celu zabezpieczenia się przed inwazją po prostu ludzi, którzy nie chcą tutaj przyjechać, asymilować się, pracować, tylko chcą przyjechać i najczęściej żyć z socjalu. Prawda? Pewnie większość z was zna taką wypowiedź takiego imama, który tam gdzieś krąży po mediach, który mówi jednoznacznie, że
My się rozwijamy, my jesteśmy krajami, które się rozwijamy, mówię o krajach muzułmańskich, tych często afrykańskich czy azjatyckich. I my się rozwijamy coraz lepiej, ale dzięki temu, że wysyłamy do was ludzi, z którymi nie wiemy co zrobić, których byśmy najchętniej pozamykali w więzieniach, my ich do was wysyłamy, a wy ich bierzecie. I to was osłabia, a nas wzmacnia. I rzeczywiście tak jest. Zobaczcie, co za jakaś paranoja. Przyjmujemy ludzi, którzy rzekomo są uchodźcami z krajów coraz lepiej, coraz szybciej się rozwijających. Ludzi, którzy tam nie chcą pracować, tam nie chcą po prostu podjąć wysiłku, żeby jakoś żyć, a można, przecież można. I przychodzą do nas po to, żeby żyć i nie pracować w większości. Oczywiście uogólnianie, ktoś powie tak. Z całą pewnością w tej całej masie znajdą się ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, ponieważ chcą pracować, ponieważ chcą tutaj stworzyć nowe życie, chcą się asymilować, ale ich nie ma zbyt dużo. Ja po prostu uważam, że jeżeli ktoś chce przyjechać do mojego kraju, to ja muszę go sprawdzić, zbadać i ewentualnie się zgodzić lub nie. W dzisiejszej sytuacji jest tak, że chcą nam przerzucić do nas po prostu tysiące imigrantów, nachodźców, którzy będą mogli sprowadzić swoje rodziny. I gwarantuję wam, zresztą jak sobie wyobrażacie, że Niemcy, Francuzi, Włosi wyślą nam tych najbardziej wartościowych? Nie. Wyślą nam tych najbardziej problematycznych. Albo będziemy musieli zapłacić. W tym momencie nawet załóżmy, że Donald Tusk nie zgodzi się, prawda, jakoś tam będzie próbował. Bo on, co by tam o nim nie powiedzieć, to nie jest człowiek z mojej bajki, ale jeśli chodzi o migrantów, to on tam zawsze się temu przeciwstawiał. Ale skąd wiemy, co będzie za 2 lata, za 3, za 5, prawda? Kto u nas będzie rządził, kto będzie premierem i jakie decyzje przedsięwziął. Szwedzi byli tacy otwarci i mówią, że potrzebują 30 lat, żeby rozbić te takie dzielnice eksterytorialne w pewnym sensie, tak? Czyli te enklawy, gdzie nawet policja nie ma wstępu. Mają taki problem. Udało im się je bardziej skumulować, czyli z większej ilości, tam nie wiem, zrobili chyba 25 czy 30 takich stref. Udało im się to po prostu jakoś tam ograniczyć w pewnych miejscach, ale prawda jest taka, że głośna sprawa ostatnio, że Polak tam gdzieś chyba zginął nawet. Kobiety nie mogą spokojnie wyjść po prostu na ulicę. Przepraszam, bo coś się pojawiło. Pytanie. Dlaczego stanowi wśród Na pytanie odpowiadam. Ktoś tu zadał, kto w Europie postanowił zniszczyć Unię od środka. Zobaczę tylko kto, przepraszam, bo jest moim wzrokiem. Więc moim zdaniem Tomcio, odpowiadam na pytanie. Moim zdaniem Unię Europejską postanowili zniszczyć komuniści. Ofiarą komunistów w Europie są Niemcy, są Francuzi, są Hiszpanie, są Anglicy i jest też Polska. Trochę mniej, bo mamy szczepionkę jeszcze z PRL. Polska i cała Europa jest pod okupacją komunistów, żeby nie powiedzieć bolszewików, ale bolszewicy bardziej się z Leninem kojarzą, ale mniej więcej o to chodzi. Tak jak powiedziałem, od 1993 roku, od traktatu z Maastricht, Unia Europejska zmieniła kierunek z kierunku rozwojowego, czyli Schumana, na kierunek Spinellego, czyli na kierunek socjalistyczny. W latach 90., zwróćcie uwagę, Europa była bogatsza niż Stany Zjednoczone, Unia Europejska. A teraz jesteśmy biedniejsi i coraz biedniejsi niż Stany Zjednoczone i coraz biedniejsi niż reszta świata. Europą rządzą komuniści. Wszystkie te ideologie, wszystkie te na wiele liter, cały ten cancel culture czy walking, wszystkie te ideologie, one powstały tylko po to, żeby zniszczyć kulturę europejską, żeby zniszczyć wartości europejskie.
I to jest nieszczęście. Płacą za to Holendrzy, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie i Włosi. I dlatego coraz więcej państw, w coraz większości państw do głosu dochodzą partie narodowe, tak jak w Szwecji, w Finlandii, we Włoszech, być może teraz we Francji, w Niemczech, AfD, no akurat to nie jest taka partia, która Polsce sprzyja, ale chodzi o pewien mechanizm, który zaczął działać, że ludzie zaczynają się orientować, w czym funkcjonują, więc to jest największy problem. My jesteśmy w czasie po prostu teraz, w czasie wojny, już będę mówił otwartym tekstem. Albo się obronimy przed nie wrogiem zewnętrznym, bo naszym wrogiem jest system, jaki panuje w Unii Europejskiej, socjalistyczny system, który nas po prostu niszczy. A jednym z narzędziem do zniszczenia, tak jak Agnieszka Holland-Żakowskiego mówiła, jest po prostu rozwodnienie, rozmycie narodów, państw narodowych, kultury, rodziny właśnie przez sprowadzenie jak największej ilości tych nachodźców. Przecież gdyby Angela Merkel chciała i inni przywódcy państw narodowych chcieli sprowadzić ludzi, którzy mają po prostu pracować, tak, to na pewno robiliby to inaczej. No przecież weryfikuje się Amerykanie, tą słynną Wyspę Węży mieli przecież, na której weryfikowali każdego, który chciał przyjechać. Nadajesz się albo nie, nie nadajesz się, do widzenia. Jesteśmy gospodarzami u siebie i my decydujemy, czy my ciebie u siebie chcemy. Ktoś, kto otwiera szeroką ławą po prostu granicę i zaprasza miliony ludzi, którzy są niesprawdzeni, w dużej części młodzi mężczyźni, nie wiadomo, czy to terroryści, nie terroryści, nie może tego robić nieświadomie, no chyba że jest idiotą, no ale ja nie podejrzewam, żeby Angela Merkel, czy Macron, czy inni przywódcy Unii Europejskiej, a na pewno czy Timmermans, czy pani van der Leyen, żeby to byli idioci. To, co się teraz dzieje, jest to działanie po prostu komunistów, którzy nas niszczą. Tak jak kiedyś Rosja, mało kto wie, to polecam Józefa Mackiewicza, Rosja, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Kazachstan i wszystkie republiki sowieckie to też były państwa pod okupacją komunistów. Najpierw bolszewików, potem komunistów. Józef Mackiewicz to świetnie opisuje w Drodze donikąd. Rosja przed bolszewikami to była zupełnie inna Rosja. Kiedy on tam opisuje taki fragment, kiedy 90% literatury rosyjskiej, tradycyjnej literatury rosyjskiej, to była literatura krytykująca cara, nazywając go jakimś strasznym zbrodniarzem, mordercą, opresyjnym władcą. Co mogło spotkać takiego pisarza? Najwyżej na 2 tygodnie trafił do więzienia, do lochu. Wolność słowa w Rosji w porównaniu do tego, co się działo później, to nie ma w ogóle porównania. Rosja była pod okupacją komunistów. Ukraina, Kazachstan, wszystkie republiki były pod okupacją komunistów. Tak jak teraz Unia Europejska, państwa, Europa jest pod okupacją komunistów. Pamiętajcie również, że komunizm, ideologia powstała na Zachodzie. Ona została zaimplementowana przez Niemców w Związku Radzieckim, wysyłając Lenina z pociągiem z workiem złota przez Szwecję do Petersburga, żeby robił rewolucję, żeby Niemcy mogli wojnę wygrać, I światową. Ale ideologia powstała głównie w Niemczech, na Zachodzie. Lenin siedział w Szwajcarii w jakiejś tam knajpie i opowiadał swoje tam różne te ideologie, z niego się generalnie śmiano, nikt tego poważnie nie traktował. I ta ideologia wróciła tam, skąd powstała, czyli na zachód Europy. Problem z imigrantami jest konsekwencją działań komunistów w Europie. Jeżeli ktoś dzisiaj popiera Unię Europejską, to popiera system komunistyczny, popiera system bolszewicki, który musi doprowadzić do klęski, tak jak każda utopia. Jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji teraz niż w czasach PRL-u, bo wtedy ten system, wiadomo było, kiedyś upadnie, nie wiadomo było kiedy. W 1986 roku nie sądziłem, że on upadnie, bo młody, niedoświadczony, ale to wszystko się jakoś tak dla takiego człowieka jak ja, który miał 13 lat wtedy, to wszystko jakoś tam było takie, jako tako poukładane, ale on zaczął to upadł. Ale pewne podstawy naszej cywilizacji były zachowane.
Ci komuniści z Polski chodzili do kościołów, mieli w większości śluby kościelne, chodzili na pasterki, kolędowali, obchodzili Wigilię. Tak, większość tych komunistów, która rządziła, może sobie z tego ktoś mało zdaje sprawę, oni tacy byli. Wiedzieli, że ten system jest syfiasty i trzeba go po prostu jakoś przetrwać, trzeba się dostosować, ale też nikt z tego problemu wielkich tam były jakieś, ale no wiadomo, był system presyjny. Ale kiedy się zawalił, no to można było coś zbudować. Była rodzina, był kościół, były wartości, była jakaś historia, była edukacja, która z wyjątkiem może historii nie była taka najgorsza w PRL. Natomiast teraz ci socjaliści, którzy właśnie próbują zwalczać naszą cywilizację, oni mają narzędzia. Po pierwsze mają media społecznościowe, wprowadzają cenzurę, wprowadzają mowę nienawiści, sprowadzają nachodźców, którzy mają niszczyć naszą kulturę, pozwalają rozwijać się islamowi w Niemczech wszędzie, niszcząc jednocześnie Kościół katolicki. Więc nawet zakładając, że uda się w jakimś momencie obalić ten system komunistyczny w Unii Europejskiej, to pytanie jest zasadnicze, czy my będziemy w stanie odbudować naszą cywilizację, czy będziemy mieli na czym odbudować naszą cywilizację. Skoro tak jest zniszczona, zobaczmy na młodych ludzi, którzy dzisiaj się kształcą, którzy odcinają się od Kościoła bardzo często, którzy nie chcą zakładać rodzin, którzy nie mają wzorca ojca, mężczyzny, patrioty, prawda, historii nie chcą się uczyć, nie wiedzą nic o historii. Na czym my mamy odbudować naszą ideologię, naszą cywilizację? Jesteśmy w strasznej sytuacji. My tego tak nie czujemy, ale no naprawdę jesteśmy o krok od tego, żeby było tak jak właśnie w Niemczech, pewnie w dużych aglomeracjach bardziej niż w mniejszych, no bo to różne są historie, różne są przypadki, że nie będziemy mogli wyjść na ulicę, że katedry, tak jak gdzieś tam w Kolonii czy gdzieś są obstawione policją i się sprawdza po prostu, czy ktoś tam czegoś nie wnosi wybuchowego, prawda, i tak dalej. No to takich rzeczy u nas jeszcze nie było po prostu, tak, ale stoimy w przededniu tego i uważam, że ten problem tych nachodźców jest największym problemem, bo ja to kiedyś już mówiłem, ale takiego pamiętam, jeszcze sprawdzę, przepraszam, czy ktoś tutaj nie ma więcej, nie chcecie mnie pytać, także no przykro mi. Zobaczę. Kiedyś taki pułkownik wywiadu, który w Afganistanie dużo spędził i on mówi, że on zna, bo on się zajmował właśnie islamistami i on zna tą kulturę, zna te mechanizmy. I on mówił, że wtedy było we Francji, to było gdzieś koło 10 roku mogło być, wtedy we Francji było 5 do 7% muzułmanów. I on mówił, że wtedy przez samą, jakby to powiedzieć, prędkość, szybkość rozrodczą, że tak powiem, gdyby zachować wtedy jak szybko po prostu rozmnażają się poszczególne nacje, no to powiedział, że za 30-40 lat będzie tych muzułmanów około 30%. Gdyby już żaden inny do nich tam nie dotarł. On nie przewidział tego, co się stało. Prawda? Ja nie wiem, ile jest dokładnie teraz, czy 20, czy już jest 30%. Ale powiedział coś takiego. Jeżeli jest ich 5-7%, to oni mogą prosić o jakieś swoje prawa, przywileje, grzecznie prosić. Ale kiedy jest ich 30-40%, to oni będą żądać. A kiedy będą żądać, to tylko kwestią czasu jest po prostu wojna religijna. I my stoimy w przededniu wojny religijnej. I przekonacie się, że prędzej czy później coś walnie. We Francji już były ostrzeżenia, że generałowie, jakieś listy, że się buntują. W Niemczech rzekoma próba rzekomego tam jakiegoś puczu. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale odradzają się bardzo złe demony w Europie, zwłaszcza w Niemczech. Ostatnio był taki film, jak młodzież zaczęła śpiewać tam niemiecka i to tych dzieci, tych wysoko postawionych polityków, jakąś pieśń, taką piosenkę, która mówi o tym, że trzeba wyrzucić wszystkich z Niemiec, nie Niemców. I ja się obawiam, ja o tym mówiłem kilka lat temu też, już myślałem w ten sposób, naprawdę się tego obawiam, żeby się nie pojawił ktoś
pokroju pana akwarelisty, który będzie chciał bardzo radykalnie ten problem rozwiązać. Ponieważ obawiam się, że on może zdobyć duży poklask, ponieważ ludzie w Europie tracą wszystko, co dla nich było ważne. Bezpieczeństwo to fizyczne, ekonomiczne, wartości, rodzinę po prostu. I w jakimś momencie, kiedy człowiek się już cofa i nie ma się gdzie cofnąć, to dochodzi do ściany. A jak dochodzi do ściany, to ma dwa wyjścia. Albo spokojnie sobie umrzeć, albo się bronić. A jak się zaczyna bronić, to może być bardzo groźne. I niestety obawiam się, że prędzej czy później dojdzie do jakiejś wojny cywilizacyjnej. Myśmy już mieli Maurów w Europie. Przecież w Hiszpanii w XV wieku, niedługo po wypłynięciu Kolumba do Ameryki, zostali dopiero wyparci. Tam przez króla, nie pamiętam, przepraszam, wyleciał mi z głowy, który to był król Hiszpanii. Wyparci, ale tam oni chyba z 600 lat byli, tak? I żyli i ucywilizowali się i tak dalej. To nie jest pierwsza taka sytuacja. W czasach mediów społecznościowych, szerokich, takich, telewizji, bardzo trudno jest przeprowadzić jakieś takie drastyczne akcje, ponieważ media wszystko pokazują. Więc nie wiem, no mam nadzieję, że nie nastąpi jakaś taka apokaliptyczna sytuacja, że będziemy tak zapadać się w sobie, zapadać, coraz gorzej, coraz niższa jakość życia, coraz biedniej i tak dalej, aż w końcu to wszystko rypnie. Chociaż tak może być. Chciałbym wierzyć, że wydarzy się coś, co trochę odwróci ten kierunek. No ale na razie się nie zapowiada, bo nawet jeśli wygra trochę tych partii narodowych o takim charakterze narodowym, no to też nie bardzo będą miały co zrobić, no bo jak to wszystko ogarnąć. Przecież tych ludzi przyjechało do Europy jakieś straszne miliony. I tak jak na początku mówiłem, nawet gdyby decyzje zapadły, to co? Wsadzimy ich do samolotów, do pociągów, na statki. Nie wyobrażam sobie tego w ogóle tak, jak miliony ludzi wywieźć z Europy. A Polska jest jeszcze w ogóle, też chcę zrobić odcinek na temat asertywności Polski, w ogóle polityki. To kiedyś chyba już coś nagrywałem, ale dlaczego my nie potrafimy bronić swoich interesów? Przecież myśmy przyjęli miliony Ukraińców, którzy byli prawdziwymi uchodźcami, bo uciekali do pierwszego kraju, który był, czyli do Polski w czasie prawdziwej wojny. I to jest nasz atut, tak? Myśmy ich przyjęli prawdziwych uchodźców. Poza Ukraińcami w Europie nie ma prawdziwych uchodźców wojennych. Ukraińcy są w Europie jedynymi uchodźcami wojennymi. Mogą być tak traktowani zgodnie z prawem. Cała reszta to są ludzie, którzy są migranci ekonomiczni po prostu. I my jednocześnie godzimy się na pakt imigracyjny, który nam będzie narzucał ludzi, którzy kompletnie do nas nie pasują i których tu pewnie większość z nas nie chce. Tak? Więc straszne to wszystko jest po prostu. No patrzę. Chciałbym wierzyć tylko, że znaczy Łukasz Warzecha mówi, że te wybory będą decydujące. Mogą być decydujące. Znaczy ja też uważam, że mogą być decydujące ze względu na Zielony Ład, ale to nie o tym dzisiaj, ale też właśnie na tą sprawę migracyjną. Uważam, że ważą się losy naszej, tutaj w Polsce, tysiącletniej cywilizacji europejskiej, jeszcze dłuższej, bo tak naprawdę można by ją od upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli od 470 chyba drugiego roku się datuje upadek Cesarstwa Rzymskiego. Można powiedzieć, że właśnie wtedy barbarzyńcy przyszli do Rzymu i ostatecznie pokonali po prostu Rzym i wtedy się zaczęła powoli wykuwać tutaj ta nasza cywilizacja europejska. Ale właśnie jeszcze tak na koniec o Rzymie, tak? Rzym został podbity przez barbarzyńców. Każda cywilizacja kiedyś upada, tak? I Rzym też upadł. No ale powiedzmy, że Rzym był potęgą, powoli się zapadał w sobie, też upadek moralny, no, długa historia. Ale nie było takiej sytuacji, że Rzym sobie po prostu otworzył granice i wpuścił barbarzyńców.
tak, do siebie. Rzym po prostu został pokonany. Okej, no tam ostatecznie oni bez problemu to zrobili, ale jednak starał się bronić. A my jesteśmy chyba pierwszą cywilizacją w historii chyba świata albo ludzkości, że otworzyliśmy szeroko bramy ludziom, którzy tu przyjdą i zniszczą naszą cywilizację. No, na coś takiego to tylko rzeczywiście komuniści mogą wpaść. No i chyba wpadli właśnie. A my jesteśmy ich ofiarami. Więc przykro mi tym bardziej już zmierzając do końca, bo widzę, że nie chcecie mnie pytać o nic, szkoda. Zmierzając do końca, po prostu powiem tak, nie mogę się pogodzić z tym, ja osobiście, że po 1989 roku z 15 lat się odbudowywaliśmy, żeby jako tako żyć. Z 15-20 lat pożyliśmy sobie na w miarę dobrym poziomie, a teraz przychodzi ktoś i mówi, że nam to odbierze, czyli Unia Europejska, do której tak strasznie dążyliśmy, jako do wzorca cywilizacji. I wtedy na początku lat 90., lata 90. ona taka była. I to jest jakiś straszliwy paradoks dziejowy, że kiedy już przyłączyliśmy się do tej cywilizacji zachodniej, to ta cholerna cywilizacja się zmieniła. No to takiego pecha mieć, to chyba tylko Polska potrafi mieć, tak? Kiedy po prostu udało się nam w końcu złapać ten oddech, to ta właśnie cywilizacja zachodnia zaczęła po prostu chorować na ciężką formę nowotworu i po prostu umiera, a my, ponieważ do niej wstąpiliśmy, umiera razem z nami. I no cóż, ja uważam, że już naprawdę zmierzając do końca, że dla nas jedynym ratunkiem byłoby wystąpienie z Unii Europejskiej, nawet gdyby to się okresowo miało wiązać z jakimiś stratami, bo pewnie krótkoterminowo tak, ale uważam, że długoterminowo to byśmy na tym zyskali, bo nikt nie zabrania handlować nam z Niemcami, z Francją i tak dalej. Natomiast moglibyśmy prowadzić własną politykę, również migracyjną i moglibyśmy się skutecznie bronić przed imigrantami, nachodźcami, a teraz mamy to utrudnione, ponieważ decyzje zapadają w Berlinie, we Francji, w Paryżu, w Brukseli, przy poparciu pożytecznych idiotów z partii lewicowych i tych wszystkich partii w zasadzie socjalistycznych, które rządzą Polską teraz. No i dlatego uważam, że w dłuższej perspektywie, ja nie mam dzieci, może moi słuchacze pewnie większość mają, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków lepiej byłoby, gdybyśmy z tej Unii wystąpili i postawili sami na bezpieczeństwo, na silną armię, na obronę granic, po prostu odbudowali edukację, którą szlak trafia po prostu, a mnie jeszcze bardziej szlak trafia, jak widzę, co się dzieje z edukacją. I postawili na jakieś wartości, tak jak państwa, które się budują, one stawiają zawsze na wartość, na rodzinę, na religię, jak ona by nie była, tak. Bo inaczej państwo nie istnieje. Jeśli ktoś myśli, że można zbudować silne państwo, ponieważ bez wartości jakichś, nie opartych na wartościach, to jest mrzonka. Nie będzie państwa potęgi, nie będzie państwa silnego, mocnego, jeżeli nie jest oparte, osadzone w jakichś wartościach. My lepszych wartości jak chrześcijańskie nie mamy, chociaż ja nie chodzę do kościoła i ja nie bronię kościoła jako takiego, tylko bronię wartości chrześcijańskich, na których powstała nasza cywilizacja, która pozwalała nam się do tej pory bronić w najtrudniejszych naszych sytuacjach historiach. Także mało optymistycznie może dzisiaj, ale chciałbym, żebyście dobrze przemyśleli. No wiadomo, jestem z Konfederacji, więc trudno, żebym zachęcał do głosowania na kogo innego niż na Konfederację. Ale tak się naprawdę zastanówcie, czy te ideologie, te poglądy, te pomysły tych ludzi, którzy tak stawiają na Unię Europejską, to jest to, o co nam chodziło tak naprawdę przez całe życie, tak? Czy jest jakaś równość, jest sprawiedliwość na świecie, czy to są po prostu mrzonki, które mają nam zmiękczyć nasze charaktery sumienia i wywołać wyrzuty sumienia. My jako Polacy powinniśmy bronić naszych interesów, naszych wartości, interesów i być dumni i nie wstydzić się tego, kim jesteśmy, bo nie mamy się czego wstydzić. Dobrze, moi drodzy.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Szkoda, że tak mało pytań mi zadajecie. Chętnie bym poodpowiadał, chętnie bym podyskutował z kimś. No ale cóż, mam powiedzieć, nie chcecie, to nie. Zobaczmy. To cóż, dziękuję jeszcze raz. Będę też robił, te live robię też na TikToku, bo nie mogę TikToka z Restreamem połączyć, więc prawdopodobnie jutro albo we wtorek zrobię też na TikToku, pewnie w podobnym temacie, no bo wiadomo. Zachęcam do oglądania moich filmów, zachęcam do oglądania shortów, do komentowania. Nina, pozdrawiam Ninę. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnych tych live'ach. Będą raczej regularnie co sobota. W przyszłym tygodniu jest cisza wyborcza, więc być może zrobię w piątek. Nie. Jest taka szansa, że zrobię w piątek, bo w sobotę będzie cisza wyborcza. No to trzymajcie się, cześć.